Mi-24 to radziecki ciężki śmigłowiec bojowy, wprowadzony do służby na początku lat 70. Maszyna waży ponad 8 ton, a jej maksymalna masa startowa z pełnym wyposażeniem przekracza 11 ton. Śmigłowiec napędzają dwa silniki turbowałowe, które pozwalają osiągnąć prędkość maksymalną wynoszącą 335 km na godzinę. Zasięg operacyjny wynosi do 450 km, a największa wysokość, na jaką może się wznieść, to około 5 km. Załogę stanowią dwaj piloci oraz operator uzbrojenia. Śmigłowiec jest uzbrojony w karabin maszynowy kalibru 12,7 mm, a także w pociski kierowane i niekierowane. W Polsce są użytkowane od 1981 roku w dwóch wersjach, D oraz W. W przeszłości były wyposażone w kierowane pociski przeciwpancerne, jednak obecnie ich główne uzbrojenie stanowi wielkokalibrowy karabin maszynowy oraz niekierowane pociski rakietowe. Ze względu na wiek i ograniczone możliwości bojowe, planowane jest ich zastąpienie nowoczesnymi śmigłowcami, takimi jak Apache, w ramach programu Kruk. W-3PL Głuszec to polski wielozadaniowy śmigłowiec wsparcia pola walki, opracowany przez PZL Świdnik. Stworzono go w oparciu o doświadczenia z misji w Iraku, a jego wyposażenie umożliwia realizację zadań bojowych, wsparcia piechoty, transportu wojsk oraz misji poszukiwawczo-ratowniczych. Śmigłowiec wyposażono w rozwiązania awioniczne i bojowe, w tym zintegrowane systemy nawigacji i komunikacji, cyfrowy kokpit oraz uzbrojenie sterowane komputerem misji. Na dziobie maszyny zamontowano obrotową wieżyczkę z karabinem maszynowym kalibru 12,7 mm, a na wysięgnikach można podwiesić dodatkowe uzbrojenie, takie jak wyrzutnie niekierowanych pocisków rakietowych, wyrzutnie min czy zasobniki z działkiem kalibru 23 mm. Zastosowanie gogli noktowizyjnych oraz systemu FLIR umożliwia skuteczne operowanie w nocy i trudnych warunkach atmosferycznych. Głuszec został także wyposażony w system ostrzegania przed opromieniowaniem oraz wyrzutnie FLAR, co zwiększa jego przeżywalność na polu walki. Dzięki przestronnej kabinie z możliwością desantowania za pomocą lin i dużymi przesuwanymi drzwiami, śmigłowiec może przewozić do 10 żołnierzy lub wykonywać misje ratunkowe. Napęd stanowią dwa silniki zapewniające prędkość przelotową 235 km na godzinę i zasięg 730 km. Polskie siły zbrojne posiadają obecnie 7 takich maszyn. W-3 Anaconda to polski wielozadaniowy śmigłowiec ratowniczy, będący zmodernizowaną wersją modelu Sokół. Maszyny te, eksploatowane przez Brygadę Lotnictwa Marynarki Wojennej, przeznaczone są głównie do prowadzenia operacji poszukiwawczo-ratowniczych, zarówno nad wodą, jak i na lądzie, w różnych warunkach pogodowych, w dzień i w nocy. Śmigłowiec może zabrać na pokład do 8 rozbitków i jest obsługiwany przez załogę liczącą do 5 osób. Maksymalna masa startowa maszyny wynosi 6400 kg, osiąga prędkość przelotową 200 km na godzinę, pułap ponad 4500 metrów i taktyczny promień działania wynoszący 180 km, z dodatkowym zapasem na 30 minut operacji w strefie akcji. Modernizacja śmigłowców obejmowała wyposażenie ich w zaawansowane systemy, takie jak radar pogodowy, system identyfikacji AIS, termowizję z reflektorem, system detekcji sygnałów radiostacji ratowniczych, cyfrowy system sterowania silnikami FADEC oraz oświetlenie kompatybilne z noktowizją. Na pokładzie znajduje się także sprzęt do podnoszenia rozbitków, w tym kosz, nosze oraz dźwig burtowy, a kabina przystosowana jest do udzielania pierwszej pomocy dzięki respiratorowi i pompie infuzyjnej. Obecnie w służbie Marynarki Wojennej RP znajduje się 8 zmodernizowanych Anacond. S-70i to międzynarodowa wersja amerykańskiego wielozadaniowego śmigłowca Black Hawk, przeznaczonego zarówno do zastosowań wojskowych, jak i cywilnych. Jego kadłub został zaprojektowany z myślą o ochronie załogi oraz pasażerów, w tym podczas awaryjnych lądowań. Śmigłowiec jest wyposażony w zintegrowany szklany kokpit, co ułatwia obsługę systemów nawigacji. Zwiększone bezpieczeństwo zapewniają opancerzone fotele oraz systemy odporne na uszkodzenia balistyczne. Wysoką moc i stabilność lotu, nawet w trudnych warunkach, zapewniają dwa silniki turbinowe o mocy 2000 koni mechanicznych każdy oraz szerokie łopaty wirników. Śmigłowiec może być wyposażony w pociski rakietowe kierowane Hellfire, pociski rakietowe niekierowane kaliber 70 mm oraz kierowane laserowo, czy karabiny maszynowe kaliber 12,7 mm oraz 7,62 mm. Siły zbrojne RP posiadają obecnie 8 takich maszyn. Pierwsze 4, zakupione na mocy umowy z 2019 roku,
trafiły do wojsk specjalnych jeszcze tego samego roku. Kolejne 4 śmigłowce zamówiono w 2021 roku. 2 dostarczono w 2023, a następne 2 w 2024 roku. Nowe maszyny zwiększają mobilność wojsk specjalnych i zapewniają interoperacyjność z siłami szybkiego reagowania NATO. AW-149 to nowoczesny, wielozadaniowy śmigłowiec wojskowy opracowany przez firmę Leonardo. Zaprojektowany z myślą o wsparciu operacji lądowych i powietrznych, jest w stanie realizować różnorodne misje, takie jak transport żołnierzy, wsparcie bojowe, ewakuację medyczną, ratownictwo w warunkach bojowych oraz dostarczanie zaopatrzenia. Maszyna charakteryzuje się masą startową wynoszącą 8300 kg, którą można zwiększyć do 8600 kg. Osiąga prędkość maksymalną wynoszącą 313 km na godzinę i zasięg do blisko 1000 km. Czas lotu wynosi niemal 5 godzin. Załogę stanowią zwykle 2 osoby, jednak wiele operacji może być przeprowadzonych przez jednego pilota. Potrafi przewieźć do 19 pasażerów w przestronnej kabinie, która może być szybko rekonfigurowana w zależności od wymagań misji. Śmigłowiec wyposażony jest w nowoczesne systemy samoobrony, sprzęt obserwacyjny oraz uzbrojenie, w tym karabiny maszynowe, kierowane i niekierowane pociski rakietowe. Polskie siły zbrojne zakontraktowały dostawę 32 takich maszyn w ramach umowy zawartej w 2022 roku. Obecnie dysponują 3 egzemplarzami. AW-101 to wielozadaniowy śmigłowiec opracowany przez firmę Augusta Westland, wprowadzony do służby w latach 90. Znajduje zastosowanie zarówno w działaniach wojskowych, jak i cywilnych. Napędzany 3 silnikami Rolls-Royce lub General Electric, osiąga prędkość maksymalną 280 km na godzinę. Masa własna wynosi 10,5 tony, a masa startowa to około 15 ton. Zasięg maszyny oscyluje w granicach 1400 do 1500 km, a w powietrzu może spędzić blisko 7 godzin. Śmigłowiec jest w stanie pomieścić do 40 pasażerów lub przewieźć ponad 5 ton ładunku. Przestronna kabina może być dostosowana do różnych misji, w tym transportu żołnierzy, ratownictwa morskiego, ewakuacji medycznej czy zwalczania okrętów podwodnych. Polska dysponuje obecnie 4 takimi śmigłowcami przeznaczonymi zarówno do zwalczania okrętów podwodnych, jak i ratownictwa morskiego. Zostały zamówione w 2019 roku za kwotę 1,650 mld złotych. Kaman Super Sea Sprite to amerykański wielozadaniowy śmigłowiec morski, zaprojektowany z myślą o operacjach na akwenach wodnych. Wprowadzony do służby w latach 90. został przeznaczony do zadań takich jak zwalczanie okrętów podwodnych, patrolowanie wód oraz prowadzenie misji ratowniczych. Śmigłowiec napędzają 2 silniki General Electric, każdy o mocy przekraczającej 1700 koni mechanicznych. Umożliwiają one osiągnięcie prędkości przelotowej rzędu 220 km na godzinę oraz maksymalnej prędkości blisko 280 km na godzinę. Zasięg Kamana wynosi 1000 km, a czas lotu przekracza 5 godzin. Maksymalna masa startowa to ponad 6 ton. Kabina została zaprojektowana z myślą o załodze składającej się z 2 pilotów oraz operatora systemów pokładowych. W zależności od misji, śmigłowiec może być wyposażony w radary do wykrywania celów morskich, sonary zanurzalne, torpedy lub pociski kierowane. Obecnie Polska posiada 4 takie śmigłowce na wyposażeniu Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Jednak ich okres służby zbliża się ku końcowi. W 2019 roku rozpoczęto pracę nad pozyskaniem nowych maszyn w ramach programu Kondor, ale do dziś nie udało się go zrealizować. Mi-14 to radziecki śmigłowiec morski, opracowany przez biuro konstrukcyjne Michaiła Mila, przystosowany do operacji na wodach przybrzeżnych. Wprowadzony do służby w latach 70. zaprojektowano go z myślą o zwalczaniu okrętów podwodnych, misjach ratownictwa morskiego oraz transporcie. Maszynę o masie własnej prawie 12 ton i maksymalnej masie startowej wynoszącej 14 ton napędzają 2 silniki turbinowe, każdy o mocy ponad 2000 koni mechanicznych. Pozwalają one na osiągnięcie prędkości maksymalnej wynoszącej 230 km na godzinę oraz zasięgu do 1200 km. Załoga składa się z 2 pilotów, technika pokładowego oraz nawigatora odpowiedzialnego za obsługę systemów poszukiwawczo-uderzeniowych. Polska posiada obecnie kilka takich śmigłowców w wariantach przeznaczonych do zwalczania okrętów podwodnych oraz misji poszukiwawczo-ratowniczych
które znajdują się na wyposażeniu Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Ze względu na zaawansowany wiek maszyn w ostatnich latach podjęto działania mające na celu ich stopniowe wycofywanie i ewentualne zastąpienie nowoczesnym sprzętem. Cabri G2 to lekki, dwumiejscowy śmigłowiec szkolno-treningowy, produkowany przez francuską firmę Helicopter Gimbal od roku 2005. Napędzany silnikiem o mocy ciągłej wynoszącej 145 koni mechanicznych, osiąga maksymalną prędkość 185 km na godzinę, a prędkość przelotowa wynosi blisko 170 km na godzinę. Jego zasięg to 700 km, a pułap operacyjny wynosi 4 km. Dzięki zastosowaniu technologii inspirowanych wyścigami Formuły 1, zbiornik paliwa jest wyjątkowo odporny na uszkodzenia, a przegubowy, bezobsługowy wirnik umożliwia bezpieczne operowanie w trudnych warunkach. Śmigłowiec cieszy się dużym uznaniem dzięki kompaktowej konstrukcji, wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa oraz niskim kosztom eksploatacji, co czyni go popularnym wyborem wśród ośrodków szkoleniowych na całym świecie. W Polsce Cabri znalazły zastosowanie w szkole Orląt w Dęblinie, gdzie są wykorzystywane do szkolenia podchorążych oraz cywilnych studentów w ramach podstawowych etapów nauki pilotażu. Robinson R-44 Raven II to amerykański czteromiejscowy śmigłowiec, produkowany masowo od lat 90. Napędzany sześciocylindrowym silnikiem, osiąga prędkość przelotową wynoszącą 202 km na godzinę oraz zasięg 550 km. Kabina w konfiguracji 2+2 oferuje miejsce dla pilota i 3 pasażerów, a każdy fotel wyposażony jest w przestrzeń na bagaż podręczny. Masa własna wynosi blisko 700 kg, a maksymalna masa startowa przekracza 1100 kg. Lotnicza Akademia Wojskowa wykorzystuje te śmigłowce do szkolenia przyszłych pilotów wojskowych. Pierwsze maszyny zamówiono w 2018 roku, a kolejne sukcesywnie dostarczano, w tym najnowszy egzemplarz w ramach umowy z kwietnia 2023 roku. Modele te wspierają proces szkoleniowy wraz z wcześniej wspomnianymi Cabri, zanim piloci przejdą na większe maszyny, takie jak Puszczyk czy Mi-2.